Zakończyliśmy akcję, Tak. a tu mamy gościa. Witam serdecznie. I powiem tak. I to Przyjechałem, obejrzałem, no to teraz teoretycznie Maciek ma zasiane. To trzeba by było pojechać też zasiać do mnie i Też byś chciał nie? posiać, No też bym chciał mieć. Tak krzywy Czas Nie, nagli, słuchajcie, zaraz 10 maja kukurydza nie zasiana, no Dobra, co, no na, trzeba jechać. na no krzywo to. ładną No bośkę tak, myślę. powiedzmy, nie? Już kulturalnie powiedzmy. Niech Ale będzie, przyjejemy, niech będzie, nie? słuchajcie, Ale- niech będzie po znajomości, bo my z Maćkiem No. się znamy już naprawdę kupę lat, także niech to będzie powiedziane, że po znajomości. No. Dogadamy się, dogadacie się, nie? Jo. A my siewniku życzymy w jedno i w drugie miejsce, też po znajomości. Tak jest. Niech każdy przetestuje. Przetestował Maćko, sprawdził to, Tak. zaopiniował, jak to pracuje w warunkach naprawdę trudnych, polowych, bo Przede wszystkim na mamy Kaszubach miękko, piaszczyście. Piaszczyście. Będzie bardzo fajne porównanie tutaj, Tak. bo pole całkiem inne tutaj u Maćka, pole całkiem inne u mnie, także Okej. myślę, że będzie fajnie też to porównać jakby na tych filmach i zobaczyć, jak ten sprzęt sobie poradzi i na takim polu, które jest u mnie i które zaraz zobaczymy, jak wygląda. I pomyślimy, czy weźmiemy Zetora, czy weźmiemy Tak jest. nową markę na rynku Aupax by Arbos. Także za chwilę to wszystko zobaczycie. Będziemy zaraz działać u słynnego, znanego Mateusza. Ale kosa to panie. No hopie, idealna do big bagów, nie? Idealna. No kurde. Ja po to kurwa na tym jak byłem. Czekaj. No, na Bednarach ja byłem. Ja I widziałem, na Bednarach też miałeś, Maćko, taką maczetę? No właśnie stamtąd ja ją Ty, przywiózł. ale taka nie jest za ostra, ja bym ją trochę szlifierką, wiesz? No, kątóweczką potrafię. Diaksem. Wystarczająco. A sprawdź na oponie. Żartuję. Ale ty! U niego czy u niego? Ty! Trochę mniej do zasiania jak u Macieja, ale podejrzewam, że względem tego, że kawałek nie jest taki prostokątny, ładny jak u Maćka, to czasowo wyjdzie to podobnie. Tak mi się wydaje. Ale tutaj Mateusz zajmiemy się siewem profesjonalnym, Tak bo i będziemy chyba różne odmiany u Ciebie tutaj Tak, stosować, dwie odmiany, Dwie siejemy odmiany. dwie odmiany. Co potrzeba? Dobra, już czekaj, tylko dam wyżej. Aj, jak to ładnie wygląda, idealnie wszystko. A jest na środku, jest mniej więcej, nie? Także tak jak mówiliśmy, no siejemy dwie odmiany. Bo ile łącznie Kukurydza hektarów tutaj masz? 6,5 hektara. Okej. 6,5 hektara, tak jak mierzyłem, siejemy dwie odmiany. Jednej troszeczkę więcej będzie, aczkolwiek to można powiedzieć, że dzielimy praktycznie pole na pół, nie? A powiedz mi, Mateusz, czyli cały siewnik zasypujemy jedną odmianą i połowę pola jedziemy... Mamy to tak sobie wykombinowane troszeczkę inaczej. Zasypiemy siewnik jedną odmianą, nie do pełna. Objedziemy dwa objazdy dookoła i wtedy zmienimy odmianę na drugą, żeby po Okej. prostu zrobić jakby dwa przejazdy jednej odmiany, dwa przejazdy drugiej, Okej. żebyśmy mieli blisko siebie też w miarę jakieś no też właśnie. porównanie jednej odmiany do drugiej. Nie, bo też różnie te testy się odbywają Tak. z różnymi odmianami, że bierzemy dwa rzędy, na przykład na siewniku zasypujemy jedną, Tak, też dwa można rzędy było tak drugą, nie? zrobić. Można by I było tak kolejne dwa zrobić. rzędy Jak znowu najbardziej. odmianą, nie? Nam tutaj najbardziej zależy, żeby było po prostu jedna odmiana obok drugiej, żebyśmy mieli w razie czego później też jakieś porównanie i żeby przede wszystkim było to na jednej części części pola. Tak, że bo- wiadomo, że w tych samych warunkach, ale różne odmiany. Tak, nie? bo porównując na przykład jeden kawałek do drugiego kawałka nie porównalibyśmy nic, z tego A względu, to że jest u nas bardzo słuszna uwaga właśnie. ziemia jest tutaj mozaikowata i może być tutaj piasek, tam glina, tam jakiś czarnoziem i niestety co bardzo mały kałek się to zmienia, Tak, nie? I to dokładnie. dość mocno się zmienia. na przestrzeni na przestrzeni paru metrów naprawdę ziemia się tutaj potrafi diametralnie zmienić. Nie? Jasna sprawa. No i nie? pole, jak możemy zobaczyć, nie jest to tak jak u Macieja, idealny prostokąt, mamy słupy, mamy jakieś krzaki, trochę kamieni, ale... takich przeszkód trochę żeś tutaj szykował nam, nie? Tak. Zadanie bojowe. U Maćka był odpoczynek, tutaj będzie prawdziwa robota. Tam były wakacje, trzeba przyznać, pole i dokładnie. przygotowane. U Ciebie widzę też jest ładnie. Jest przygotowane, widać, wiadomo, zagregatowane, na prostym kawałku idzie to pole przygotować troszeczkę lepiej, na górkach, gdzie niestety są jakieś pagórki, jakieś słupy, ale faktycznie generalnie, jeśli chodzi tu o ukształtowanie terenów, no to górki, pagórki tutaj dominują. To są nasze kaszubskie góry, nie? Tak. I faktycznie i u Maćka, tak jak pole, powiedzmy, chodzi o kształt, było idealne w prostokącie, bo ponad 1000 metrów długości.
Tutaj tu trochę gorzej. też jest daleko. Też jest daleko. jest daleko. Tylko, że mamy tak, u Maćka Dokładnie. jechaliśmy tak, a tu będziemy jechać tak, ale jest też dosyć daleko, bo samo pole, nie wiem ile dokładnie ma długości, ale jest dosyć daleko. No nie wiem, bo pierwszy raz w tym roku w ogóle działam na tym polu, w ogóle pierwszy raz jakby od początku. Czyli w ogóle zacznijmy, Tak. nie, zacznijmy od Zacznijmy od samego początku, Właśnie, czyli od tego, że ja jakby Właśnie, dopiero w tym roku zaczynam z gospodarstwem. Bo na co dzień czym się zajmowałeś? Czym się zajmujesz? Na co dzień Mateusz? się zajmowałem YouTube'em, pracowałem na gospodarstwie przez kilka lat, dosyć okej. dużym. Też tutaj regionalnie, tak? Tak, no Okej. jakby moja praca stricte opierała się tylko i wyłącznie na siedzeniu przy komputerze Okej. i gdzieś mi to kurczę przeszkadzało, że jednak nie mam czegoś tu swojego, żebym mógł sobie tam po południu, dotknąć, jak to po się południu, po robocie wsiąść podziałać. w ten traktor. Gdzieś tam działam też wirtualnie, mam wirtualną farmę swoją. Muszę Ci przerwać, Tak. bo jest dużo pytań, dużo ciekawości. Dużo pytań. we mnie. Byśmy mogli gadać i gadać Tak, tutaj dzisiaj. Bo z tego co wiem, z tego co słyszałem, to Ty otworzyłeś jeden z pierwszych kanałów w ogóle na platformie YouTube, kanałów rolniczych. Tak, jeśli chodzi o kanały stricte rolnicze, to było w ogóle tak, że jakby ja nie pochodzę z gospodarstwa, gdzieś tam zawsze człowiek był tym zainteresowany, ale jeśli chodzi o tworzenie kanału... Ale może to i dobrze, bo miałeś takie spojrzenie zewnętrzne, na pewne rzeczy. Tak, no. Ale jeśli chodzi o tworzenie kanałów, może nie jeden z pierwszych, ale było tego mniej. Na pewno, w tamtych czasach, kiedy my zaczynaliśmy na YouTubie, no było na pewno tego dużo mniej. Wtedy też właśnie... A pierwsze pozycje kiedy zamieszczałeś? Tylko Ile? tutaj nadpomknę, żebym nie zapomniał. Jednym z pierwszych gospodarstw, w którym nagrywałem swoje filmy, to właśnie było u tego pana. Dlatego dzisiaj też u niego na filmie wspomniałem, że z Maćkiem znamy się, znaczy na wstępie wspomniałem, że z Maćkiem znamy się już naprawdę bardzo długo. I od tego się jakby zaczęło moje I super, zamiłowanie do rolnictwa. Tu jest jakaś przyjaźń z Maćkiem, jest fantastycznie się wymieniać też poglądami, Tak, wiedzą, oczywiście. spostrzeżeniami. Maćko jest takim niesamowitym praktykiem i pod kątem jakby rolnika, ale i pod kątem mechanizatora, Dokładnie. mechanika, nie? Zresztą Dokładnie. my to doświadczamy już nie raz, jeśli chodzi o sam ciągnik Zetor, ten sześciogar, który przeżył u niego niesamowite zmiany. Nie? Tak, no dokładnie. A mówię takie osoby jak Maciek, czy tutaj inne osoby też w moim gronie, które gdzieś tam mają te swoje gospodarstwa, no mi jako osobie początkującej, rozpoczynającej w tym temacie, no bardzo się przydają. Tak? No Wskazówki wskazówki czy użyczenie sprzętu, bo wiadomo, no też nie da się na początku zacząć mieć od wszystkiego. Okej, jasna sprawa. Więc no tutaj jest wielkie podziękowania, jak najbardziej takim osobom się należą. Nie, no pewnie. Dziękuję. A Maciek jest osobą naprawdę chętną do pomocy. Tak jest. Fajnie się z nim współpracuje. No my też robimy sporo u niego testów. Lubimy w tych trudnych warunkach właśnie Wiem, robić śledzę, testy, tak, jestem na maszyn bieżąco, robić. jestem na bieżąco. To nie chodzi tutaj o przechwalanie się sprzętem, co on potrafi, tylko sami my jesteśmy ciekawi, czy w danych warunkach, zupełnie Dokładnie. w innym regionie Polski ten sprzęt sobie poradzi. Oczywiście. I na przykład nowe technologie, czy faktycznie można bez obaw połączyć z ciągnikami starej generacji, czy nie można. I jak się okazuje, można doskonale. Jak się chce, to się wszystko da. To się wszystko da. Tak jest. A już u Maćka to tym bardziej łatwo to wychodzi, fantastycznie, Tak. bo Maciek te swoje ciągniki ma mocno zmodyfikowane pod kątem, jeśli chodzi o hydraulikę, ilości wyjść hydraulicznych, elektrykę. Przede wszystkim w starych ciągnikach z reguły, Mateusz, się zgodzisz, mało co działa. Nie? No tak. U Maćka jest nieco inaczej. Zgodzę się z tym, aczkolwiek są takie osoby, które jednak zadbają o to, żeby i w starych ciągnikach wszystko było sprawne, Wszystko bo jak działa. coś jest, to powinno działać. To powinno działać Tak i to jest. jest taki przykład żywy właśnie, co się dzieje u Maćko. Tam bierzesz za dźwignię, pociągniesz hydrauliki, działa. Dokładnie. Tak zwany wzmacniacz momentu, czyli ten pojedynczy półbieg, co mówimy w Ursusie, Zetorze, Żółw który zając. występuje. Zetorze działa, w tym nie działa, w tym nie ale działa. niedługo będzie. Ale niedługo będzie. I z reguły nie działa tak naprawdę to urządzenie, ta wajcha, ta dźwignia. A jest bardzo jest potrzebna. w jednym, Na w naszych jednym terenach miejscu. Maciek o A tym wie, tutaj ja o tym wiem, że to jest dokładnie. niezbędna rzecz w tych Dokładnie. ciągnikach. Nawet bardzo. Dokładnie. Nawet bardzo, nie? No dobra. To co, nawóz mamy zasiany, my tu gadu Mateusz, a Maćko już odwalił znowu kawał dobrej roboty, nie? To Ale jest... jak przegada, to jeden rok. Maciek się już nagadał, my też musimy troszeczkę pogadać, My też nie? musimy Oczywiście, że tak. Tym pogadać. bardziej, że spotykamy się, no można powiedzieć, że pierwszy raz, No i a wiadomo, przemiło w ogóle. zawsze wtedy jest dużo do powiedzenia i trzeba troszeczkę na ten temat pogadać. Trzeba, także fajnie, że wspomniałeś bardzo pokrótce o swojej jakby historii, skąd się
się znalazłeś, Tak. gdzie się znalazłeś, gdzie jesteś, czym się zajmujesz, teraz będziesz to dotykał, praktykował, bo gdzieś ten pociąg do tego jednak Jest, zawsze był i jest, mam nie? nadzieję, że zawsze będzie, Jest. że to się jednak utrzyma. Także zaraz zasypiemy Tak. nasiona. Powiedz mi tak, wytyczne, jeśli chodzi o parametry podsiewu nawozu, ile kilogramów Jeśli na hektar? chodzi o nawóz, mamy tutaj nawóz fosforowy i jego damy 150 kg na hektar. Tak sobie to mniej więcej wyliczyłem. Czyli mniej więcej parametr tak samo, czy bardzo podobnie jak u Maćka, tak, nie? tak. A- Tylko Maciek chyba siał, z tego co ja zauważyłem, Maciek siał potas. Tak. My dajemy fosfor, typowo kukurydza nastawiona na ziarno. Kukurydza firmy Top Nasiona, tak jak mówiłem, mamy dwie odmiany. Jest to odmiana Bruce Lee oraz Digital. I te dwie odmiany będziemy tutaj na tym kawałku właśnie stosować. Czyli siać i- zupełnie co, inny nawóz, inny podsiew, ale i też przeznaczenie kukurydzy. Tak, bo oczywiście. Maćka typowo kiszonkowa, typowa jednak kiszonka, no, ma bydło, podchodowe, więc tak, musi mieć. tak. A ja jednak nastawiam się tutaj przede wszystkim na zbiór i no oczywiście Na ziarno. późniejszą sprzedaż, tak? A powiedz mi, a obsada, ile nasion? Obsada, no myśmy tak wyliczyli mniej więcej, że to by było dobrze, gdyby było tak no 78 tysięcy Około ziaren. 78, Tak. bliżej 80 nawet, Tak, nie? W no tym to kierunku. w tym kierunku. Myślę, że to 80 tysięcy to jest za dużo. Okej, Za dużo. czyli Ja bym zejdziemy jednak tutaj koło tych 78 maksymalnie. To 78 to jest taki próg maksymalny. Czyli tak 7,5, 7,8 To, w tym przedziale. Ten przedział dużo lepszy. Lepszy będzie- na pewno niż 7,8, 80. Okej, dobra, nie ma najmniejszego problemu. No to co, Mateusz, trzeba się brać, kurna, za rękawice, za worki. Gdzie mam rękawice? Dostałem rękawice, mam gdzieś jakieś rękawice, także jestem przygotowany oczywiście. Chyba jeszcze jest przyzwyczajony jednak bardziej do pracy przy Nie, komputerze. Żartuję oczywiście. ja jestem przyzwyczajony do pracy, oczywiście tamtej też, ale co po moich rękach widać, o tu paznokieć trzaśnięty, że To ja... inaczej, odwrotnie. Ja zawsze to ja powtarzam. od komputera no właśnie, bardziej jakoś wygląda. tak te ręce. Poczekaj, ja zasłonię. nie wiem, jakoś takie za czyste te ręce. Ja chociaż takie mam, o tu odciski zajechane. No, ale dobra, no trzeba działać. No, mamy zasypane, sypiemy nasiona, zaraz trzeba podjechać samochodem, mam nasiona na samochodzie, także sypiemy pierwszą odmianę, tej, której mamy więcej. Prawdopodobnie jest to Bruce Lee, ale jeszcze zaraz zobaczę dokładnie. No, fajna nazwa. Nie? Bruce Lee, tak. Mam nadzieję, że ta kukurydza będzie jak ten Właśnie, Bruce Lee i szybka, będzie... i sprawna, nie? Dokładnie. Ale co mogę jeszcze powiedzieć? Tutaj... Zobacz, co się dzieje, patrz. Tam. O, są Ja wiem, gdzie ty je rękawice. zostawiłeś. No u Ciebie w ciągniku je położyłem. Co jeszcze warto wspomnieć, tutaj to nie wiem, czy Maciek mówił, fajnie, że w ostatnich dniach, tutaj jeszcze z Maćkiem rozmawiałem przed weekendem, mówię, kurde Maciek, dobrze by było jakby chociaż trochę popadało przed tymi siewami kukurydzy. No i co widzieliśmy? Aż tak się nie kurzyło i mam nadzieję, że tutaj u mnie też, wczoraj jeszcze sobie jeździłem agregatem tutaj, żeby trochę to No pole widać, doprawić. że jest na świeżo zrobione. Mam nadzieję, że nie będzie się kurzyć, aczkolwiek no zobaczymy, bo słońce lekko pali, więc... Pali, nie? Działamy. Pali, ale i też sprzęt się pali do roboty. Sprzęt się pali do roboty, Sprzęt się tak pali, jest. tak jak u Maćka, ten sam zestaw. Aupax, można powiedzieć nowa marka, ale i nie do końca, bo już marka Arbos od kilku lat na rynku. Też obserwujesz, jak to wygląda, jak to się zmienia. Dokładnie. Zmiana nazwy, tak zwany rebranding, ale i zmiany technologiczne w ciągniku następują. Wcześniej, dużo wcześniej były jedne silniki, bo były silniki Coolera, później były silniki marki Dosan, a teraz na końcu mamy silnik Weichai'a o największej pojemności do tej pory w tej marce, bo 4,6 litra. Ciągnik wiadomo już wyposażony w szereg udogodnień. Nie będziemy o tym mówić i opowiadać, żeby nie zanudzać. Tak, dokładnie. Przetestujesz, sprawdzisz, czy Dokładnie. jest to komfortowo, czy jest wygodnie, czy jest widocznie. Oczywiście. Ale no, ciągnik nam nie zasieje. No ciągnik oczywiście, że Nie nie zasieje. zasieje. Musi być siewnik. Nie zasieje, Musi być siewnik i ale mamy... przetestowane, bo ostatnio była I afera. teraz już ta naklejka nabrała sensu. Tak, nabrała. I co? I teraz bo- co? I teraz ja mam też aferę wykręcić, czy o co tu No chodzi? właśnie. Czy ja mam tu też teraz wykręcić aferę? Gdzie jest mój nick? trzeba- Ja żartuję Mateusz, oczywiście. powiem Ci tak, jak w polityce, od afery do afery. Tak jest. Nie, żartuję oczywiście. Od Tutaj afery. przede wszystkim no jest Maciej. Maciej testuje. Maciej ma gospodarstwo duże, Maciej testuje. Myślę, że tutaj też Maciej większość tego pola mi zasieje, no mam nadzieję taką. A ja gdzieś tam wskoczę chociaż sobie na te kilka przyjazdów, żeby przede wszystkim zobaczyć Dokładnie, jak... nie? Bo szczerze powiedziawszy, w tym momencie mogę powiedzieć, że człowiek na tym starym sprzęcie robił, nowym sprzętem nigdy nie pracował, robiłem. nie miał doświadczenia. Tyle co na targach Bo na tym sobie, go- bo tyle na- co na targach miałem sobie
okazję posiedzieć. Dokładnie, nie? Marka Sola, hiszpański producent, siewnik mechaniczny, prosty siewnik, aczkolwiek wyposażony w bardzo fajne opcje, w bardzo fajne funkcje, a mianowicie przede wszystkim rama teleskopowa, co już sprawdziliśmy, przetestowaliśmy sobie u Maćka, czyli ze zmienną tutaj regulacją, możliwością regulacji szerokości międzyrzędzi. Oczywiście stopniowo co 5 cm, od 45 skończywszy na 75 cm. Nie trzeba nic tu kręcić, nie trzeba używać kluczy. Wszystko z kabiny operatora za pociągnięciem jednej dźwigni. No. Mateusz, Tak? tam gdzieś jest ta górka, nie? Czy coś Górka? tak dookoła, jak Jaka? to wygląda? Mówisz o górce. Nie no, ogólnie dookoła, czy gdzieś coś ma, wiesz, tak żeby to... Powiem Ci tak, ogólnie jeśli chodzi o samo pole, łatwiej by było po lewej stronie, jakbyś jechał stąd, przy lewej stronie, Aha. tam na końcu, prawie przy samym końcu jest bagienko. I bagienko jest od między dwie szerokości siewnika, około. No. Czyli to bagienko i tak będziesz musiał objechać dookoła, chyba też, nie? Czy nie? Bo jak to jest? Jak zaczynamy dookoła całe pole, to jak to będzie, jak całość uważasz. trzeba jechać To dookoła. jak uważasz, to tam zrobisz już po swojemu, ale Ja myślę, ogólnie lepiej by mi było, wiesz, w prawej jechać, bo wtedy mam fajnie w lusterku, kontroluję, wiesz, przy brzegu. jedź z wszystko, prawej, nie? nawet będzie Ci to pasowało, bo będziesz jechał z góry, a nie pod górę, tam, na końcu Czyli pola. zacznie sobie tutaj po prostu przy drodze. Nie, ten skrajniak na razie nie jedziesz, ten skrajniak zrobimy na sam koniec. Bo Czyli- zobaczymy czyli jak nam chcesz wyjdzie. tam jechać, żeby nie, jechać? nie tam od tamtąd, od tych balotów. Okej. Aha. Od tych belek tam pojedziesz. Dobra. Tu ten skrajniak zostawiamy na razie, z tego względu, że my zobaczymy jak wyjdzie nam tutaj te szerokość tych poletek, żeby zostawić kawałek wolnego skrajniaka. Czy ten skrajniak po prostu na razie odpuszczasz? Rozumiesz? Przejechałeś razy? Gdzie? 3. Dobra, to masz 9 metrów. Dobra, wiem. No. Nie, bo chodzi o to, słuchaj, jak daleko dojeżdżać, nie? No. No bo tam, bo ono ta pole idzie bardziej tam, nie? W tamtą stronę, a tu mamy poprzecznik tak, naprawdę. dokładnie. No i otóż Mateusz nie wysługuje się nikim. Nie, Maciek chwilę posiał, troszkę sobie popatrzyłem jak to tam w ogóle tutaj wszystko działa, żeby też jakby mieć taki punkt zaczepienia. Ale Jak- trzeba troszeczkę takiej, mimo wszystko, ogromnej ogłady, którą ty posiadasz. Tak, no bo tak. przecież od lat, tak jak wspominałeś wcześniej, Mateusz, no na ciągnikach to od młodego, nie? Od młodego, aczkolwiek nigdy gdzieś tam nie było doświadczenia z nowszym sprzętem, Okej. a szkoda, bo mogło być, aczkolwiek Ale nic straconego. Nic straconego. Wszystko przed tobą. Dokładnie. Jak widzisz, przygoda rozpoczęta ze sprzętem, może nie zachodnim, ale częściowo zachodnim i dalekowschodnim, bo produkcja włosko-chińska, koncern Lovol, Weichai, model Arbos, a dokładnie na dzisiaj Aupax po rebrandingu, ale widzę gały ci chodzą, już tutaj tu rączka macha, tu znacznik do góry, bo była przeszkoda, bo tam Tak. jakiś staw, jakieś grzązawisko. powiem wam, nie jest to takie proste, znaczy inaczej, jest to proste na pewno dla osoby, która gdzieś już miała z tym wcześniej może do czynienia, ale dla mnie to jest przede wszystkim mega fajna satysfakcja, Że sam to robię. że sam to robię, tak, że przede wszystkim robię to sam. Słuchaj, ale taki jest cel naszych pokazów, naszych tutaj testowań maszyn, żeby każdy mógł to właśnie dotknąć. Nie, że z operatorem przyjeżdżamy, czy wszystko przyśmiejąc ja No wykonuję. wiadomo, wy przyjeżdżając moglibyście to zrobić, Tak. ale co to by było dla osoby, która, popatrzę sobie, jeździ, wyciągnik, fajnie, okej. I nic, I nic poza tym. I nic poza tym, nie? Więc jest ta możliwość dotknięcia, zobaczenia, mało tego, wyszukania mankamentów jakichś, co jest gorsze, co jest lepsze, jak ma się zwłaszcza jeszcze jakieś doświadczenie na tle innych marek, Tak. więc tutaj wiadomo, tak jak wspomniałeś, tu masz troszeczkę mniejsze doświadczenie pod kątem sprzętów nowych, jakby, czy nowej generacji, natomiast masz odniesienie teraz do sprzętu starego starej sprzętu, generacji, tak, Ursusów. oczywiście. A powiedz tam tylko Ursusy, czy różne To znaczy też? tam, gdzie ja pracowałem, no to na pewno widzowie tutaj też i wasi, i moi pewnie będą Mokszyn kojarzyć.
to tam jakby tylko Zetory Ursusy. Ja Okej. sam teraz też jakby kupiłem Zetora, wyremontowałem go. A jaki To było model? 8011, czyli bez napędu przedniego. Można powiedzieć, A to że jest ile? 80-konny? 80-konny bez turbiny. Okej. I no mam na To niego... co, to Maćko będzie ci znowu przerabiał pewnie go? Znaczy ja mam na niego dosyć ambitny plan, ale zobaczymy. Ale tego jeszcze nie zdradzasz. Nie zdradzam tego. Wiadomo, no nie mogę zacząć też od nowego sprzętu, no bo nie stać mnie po prostu na to, żeby gospodarstwo od zera, bez żadnych hektarów, bez żadnych budynków, bez Ale żadnych maszyn, oczywiście. kupić sobie nowy sprzęt. Ale A jednak Mateusz- chcąc gdzieś tam coś zacząć, no to musi być jakiś początek tego wszystkiego. Ja tak uważam. Jasna sprawa. Mój Zetorek na razie na ten moment mi wystarcza, ale no fajnie mieć okazję porobić sobie tym nowym sprzętem, no bo przepaść pomiędzy wygodą w moim Zetorze, a wygodą tutaj w Opaxie, no to jest naprawdę No, jest jednak przepaść. nie nie? była ziemia, nie? Za chwilę do Was wracamy, ponieważ musimy pokonać ciężki manewr jak u wrocie. I Działamy dalej. I po uwrociu gnamy dalej. Do następnego uwrocia. Ale ledwo żeśmy uwrocie pokonali i już kolejna przeszkoda, kurna, przed nami Mateusz. Znowu ta nieszczęsna sadzawka, jak ja to mówię. A ty żeś tu No naprawdę nic. niezłe pole uszykował, ale opanujemy to. A Mateusz tutaj pełna kulturka, zatrzymanie, podniesienie. Nie ma to tamto, nie? Tu, niby pierwszy raz, ale profesjonalnie musi być. No, bo ja tak zawsze mówię, że doświadczenia nie mam, ale gdzieś tam człowiek, no wie z czym to się je i co jest 5, tak? Pewnie, że tak. Pewnie, Że to tak. nie jest tak, że jestem całkowicie zielony i nie wiem jak mam jechać do przodu i do tyłu i nie wiem jak mam zawracać, tak? No to też nie na tym polega, ale jednak lekki stresik jest, ale Ale- tutaj no fajnie, że jest ktoś zawsze koło mnie w razie czego mi pomoże i coś podpowie, nie? Tu jest ok, jak najbardziej. Śmigasz, to już chyba wycofki nie musisz robić, mi się wydaje, nie, od razu Że będę opuszczał. Akurat sobie tu wpadniesz idealnie i pięknie. No, nie małe góreczki, na kamerze tego tak nie widać. I na jedynkę tam na programatorze możesz sobie wrzucić, zobacz, to działa, o, widzisz? I zdecydowanie Ci to ułatwi. No chyba na Ursusach i Zetorach raczej tego nie było. Nie, tutaj mamy to. Programowalne Obroty. dwie prędkości obrotowe, czyli taki tempomat, jeden i drugi utrzymuje nam stałe obroty silnika. No i półbieg na high oczywiście. No tutaj bardzo przydatna rzecz właśnie, jeżeli jedziemy powiedzmy cały czas stałymi obrotami, stałą prędkością, dojeżdżamy do poprzeczniaka, chcemy zawrócić, pyk, przełączamy obroty, zawracamy, pyk, znowu na obroty robocze i jedziemy. Także to jest tutaj no fajna sprawa. Przydatna, na pewno dla takich początkujących jak ja, No to tym też przydatna bardziej. rzecz. Ale wiesz, no ty jesteś z młodego pokolenia, no to tutaj jak Dla mnie najbardziej. przyciski jak najbardziej, ja no się to przycisków nauczę wszystkich. Dokładnie, i to To, co bardzo, trzeba. powiem tak, jak zrobiłeś dwa przejazdy, dwie rajki w jedną, dwie rajki w drugą, już tutaj śmigasz jak doświadczony operator Mateusz, także tu bez dwóch zdań. Nie? No i co, ledwie my pokonali jedną wrocie, ledwo my pokonali tą naszą sadzawkę, przeszkodę na środku i już kolejną wrocie, nie? Także znowu już za chwilkę wracamy. Dobra, skupienie na skrajniaku oczywiście musi być. Musi być, wiadoma sprawa. Trzeba się chcąc nie chcąc troszeczkę bardziej skupić. O, Mówię, to tak sprawnie nie idzie na tych skrajniakach, ale dobrze, że nie mamy ograniczonego czasu, bo wtedy musiałbym się śpieszyć. Nikt, słuchaj, tutaj nie goni. Dronik lata, nie wiem czy to wasz czy nasz, bo nie poznaję z daleka. Tych dronów jak szarańczów Tak tutaj. jest. Chyba jakieś gniazdo mają tu gdzieś w okolicy. A, być może. Czekaj, może go uchwycimy. No, A, widać. Jest. No to cóż, my tu gadu, pola jeszcze kawałek jest. Mateusz, myślę, że zadowolony z tego pierwszego doświadczenia Tak jest. z nową technologią. No, pracował na ciągnikach Jak jeżdżę- 20-30 więcej nawet letnich, nie? Teraz ciągnik słuchaj, roczny tak mój naprawdę. Zetor, ten którego ja mam, Aha, w przyszłym roku ma 50 lat. 50.
76 rocznik to jest. To o rok starszy od Maćkowego, Tak. bo Maćkowy ma 48 Dokładnie. w tym roku, Dokładnie. a twój 4,9. Na pewno tu na jakichś pokazach się pojawimy. O, to na 100%. Także jesteśmy w kontakcie i myślę, że tym miłym akcentem będziemy kończyć. Tu jeszcze kilka kwestii sobie omówimy, ale to już w kuluarach, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.